tam przed podróżą? Właśnie lecimy do Ejlatu. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani tą wycieczką. Na pewno będzie wiele fajnych materiałów do montowania. Idziemy. Prosto już w kierunku Izraela. Mamy nadzieję, że zobaczymy Tel Awiw z góry. Na pewno. Izraelski himn, jakie wrażenia? Niesamowite. Jest już wieczór, godzina 17:30 czasu miejscowego. Urlop w styczniu może być ciepły pod warunkiem, że wybierzemy się daleko na południe. W tym konkretnym przypadku Izrael przywitał nas słońcem i temperaturą wahającą się od 29 do 32 stopni Celsjusza. Organizując ten spontaniczny wyjazd, zabraliśmy tylko koszulki, krótkie spodenki i akcesoria do pływania. Jakiego miasta brakuje? Sławna. Wrocławia. No tak. Z Polski. Musimy to zgłosić do Benjamina Netanyahu. Halo, halo? Panie Benjaminie, koniecznie miastem partnerskim musi zostać Wrocław i Sławno i Darłowo. Cała Polska. Eilat to miasto, które powstało od zera, a było to w 1950 roku. Pierwszą ważną inwestycją było tu lotnisko wojskowe. Dzisiejszy Eilat to ogromna 50-tysięczna metropolia z lotniskiem w samym centrum. Nic dziwnego, że lądujące niemal bez przerwy samoloty są tutaj ogromną atrakcją turystyczną. Eilat to jedyny turystyczny kurort Izraela, który klimatem różni się znacznie od najbardziej znanych miast kraju. Tutaj lato trwa 365 dni w roku. Miasto znajduje się na samym południu, oddzielone od reszty kraju obszerną pustynią Negev w dystrykcie południowym. Poza urokliwym nadmorskim pasażem z luksusowymi hotelami i restauracjami, miasto posiada rozległe osiedla mieszkaniowe na północy, rozciągające się aż po same wzgórza. Bardziej na południe, na zachodnim brzegu, znajduje się port o znaczeniu strategicznym, będący oknem na wschód. Ponadto jest tutaj rafineria z ropociągiem do Hajfy i Aszkelonu. Kosmetyki 1,10 szekli, a 10 kosmetyków 50 szekli. Super promocja. To dlatego, że w Eilacie wiele rzeczy jest niepodatkowanych. Ciuchy, kosmetyki, elektronika. Warto to kupić. My jednak skupimy się dziś na centralnej części miasta i luksusowym pasażu dla turystów. Plaża miejska w centrum miasta ma kilka kilometrów długości, jest jednak co chwilę przerywana przez różne obiekty inżynierii śródlądowej. Woda jest krystalicznie czysta, a dno wysypane drobnymi kamyczkami. Woda ciepła, a kąpiel przyjemna. W tym rejonie nie zaobserwowaliśmy zbyt wielu rybek, ale o tym będzie w kolejnej części. Kilka chwil poświęciliśmy na obejrzenie wyposażenia straganów i lokalnego targu, które pełne są typowych turystycznych bibelotów, kiepskiej jakości zabawek i taniej biżuterii. Nie jest super problemów teraz, bo ostatniego dnia wiem, że nie znajdę skrzynki na Morbeto. Po pełnym wrażeniu dniu idziemy w stronę Jordanii. Doszliśmy do końca Eilatu. Jesteśmy praktycznie pod granicą jordańską. Po drugiej stronie jest miasto, ale nie przyjdziemy tam, bo procedura trwa bardzo długo, a nie mamy tyle czasu. Natomiast mamy tutaj statek z imprezowiczami, możecie sobie zobaczyć, jak się świetnie bawią. Necesita una amiga.
Jesteśmy już po kąpieli. Obecnie mamy 26 stopni w cieniu, a kąpaliśmy się kiedy było 21. Woda jest ciepła, przejrzysta, jest trochę kamieni, ale dalej już jest piasek. Polecamy bardzo wycieczkę do Alia. A wieczorem, chwila zasłużonego odpoczynku, udaliśmy się na pokaz multimedialnej fontanny, z której dysz tryskała woda, tańcząc w rytm największych hitów popkultury i muzyki klasycznej. Przebywając w tym mieście, chcieliśmy skosztować lokalnego jedzenia, dlatego też zrezygnowaliśmy z typowych restauracji i stołowaliśmy się w lokalnych street foodach, gdzie każdy z nich oferował szeroką gamę potraw. I tak hitem stały się falafele, sznycel, szakszuka, a wszystko to z sałatą, humusami i przepyszną pitą. Jesteśmy teraz niecały kilometr od granicy z Egiptem, tam jest miasto Taba. W pięknej koralowej rafie, gdzie można zobaczyć ogromne rybki, kolorowe, różnych rozmiarów, nawet do 50 cm długości. Jedną z głównych atrakcji tego turystycznego kurortu Izraela jest możliwość zobaczenia z bliska rafy koralowej. Nurkując, możemy także dostrzec różne morskie stworzenia. Aby jednak mieć to szczęście i podziwiać kolorowe ryby, trzeba się wybrać na tak zwane południowe plaże, które znajdują się bliżej granicy z Egiptem. Z centrum można tam dotrzeć autobusem miejskim. W miejscu, w którym my nurkowaliśmy, są wydzielone specjalne strefy raf koralowych. Do nich nie można wchodzić. Tam oto widzimy przepiękne eliackie rafy na zachodnim brzegu. Niestety nie można tam przejść, bo są chronione. No i tyle, żeśmy zobaczyli. Ale mieliśmy okazję spotkać delfinka, przynajmniej grzbiet widzieliśmy. Jesteśmy w tej chwili w ogrodzie botanicznym. Zobaczymy, czy są papugi, zobaczymy, czy są żyrafy. Liczymy na coś cool. Żyraf co prawda nie zobaczyliśmy, ale nietypowe jak na polski klimat rośliny, owszem, naszą uwagę już na początku zwróciły m.in. palmy, aloes zwyczajne, czy dobrze znane z Afryki wysokie drzewo o nazwie baobab. Ogród z pewnością wyróżnia jedyny w swoim rodzaju las deszczowy wraz z wodospadami, jedyny taki w klimacie pustynnym. Ten piękny hibiskus można oglądać w ogrodzie botanicznym w Elacie. Jest to jedyny ogród botaniczny utworzony na pustyni. Data otwarcia 2010 rok. Poza tym hibiskusem mamy również fikusa. Bardzo ładny, duży, z owocami. I śliczny. To jest posterunek z czasów wojny z Izraela z Jordanią. Tu stymowali żołnierze jordańscy. Ta pompa oryginalnie pompowała wodę dla sprawionych żołnierzy jordańskich. Niestety dzisiaj już nie działa. Na tym trójpodzie stało działko przeciwlotnicze. Prawdopodobnie, nie jestem tego pewien. No, niewiele z niego zostało. Każde miasto na świecie ma swoją historię, także Eilat. Wybraliśmy się do Muzeum Miejskiego, które znajduje się w samym centrum miasta, w pobliżu Parku Fontan. Sam budynek muzeum nie jest duży, warto tu jednak zajrzeć w wolnej chwili i przekonać się, jak bogatą historię ma to miasto. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym wybierzemy się poza miasto. Pokażemy Wam piękną pustynię Negev i jej najskrytsze tajemnice. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!